Cześć. Dzisiaj zabieram Was w podróż do momentu, w którym w historii rocka narodziło się coś absolutnie ekstremalnego. Coś, co wielu krytyków uważa za bezpośredni fundament pod thrash metal. I nie będziemy dziś rozmawiać o metalice, przynajmniej nie na samym początku. Queen większość z Was kojarzy zapewne z operowymi harmoniami, stadionowymi hymnami i poruszającymi podniosłymi balladami, ale to błąd. Naszym dzisiejszym bohaterem jest utwór Stone Cold Crazy z ich trzeciego albumu Sheer Heart Attack z 1974 roku. Ta piosenka trwa zaledwie 2 minuty i 16 sekund, a kompletnie zdefiniowała to, co uważano wtedy za ciężkie granie. To absolutna muzyczna petarda. Jeden z najkrótszych, najszybszych i najbardziej agresywnych kawałków w całym katalogu Brytyjczyków. To niezwykle ciekawe, choć na płycie autorstwo przypisuje się solidarnie wszystkim 4 członkom zespołu, co zresztą wskazuje na mocno zespołowy charakter pracy nad finalną wersją, korzenie tego utworu sięgają znacznie głębiej. Freddie Mercury napisał go bowiem już w 1969 roku, zanim jeszcze w ogóle powstało Queen, gdy był wokalistą grupy Wreckage. Ta piosenka przeszła niesamowitą ewolucję. Brian May wspominał po latach, że ten pierwotny, frenetyczny pomysł Frediego był w rzeczywistości znacznie wolniejszy. Dopiero gdy wspólnie usiedli do materiału, nadali mu to obłędne, pędzące tempo. May przyznał, że chcieli stworzyć coś bliskiego energii Communication Breakdown, Led Zeppelin albo Paranoid, Black Sabbath. Ale z jedną kluczową i bardzo zabawną różnicą w klimacie. Brian opowiadał, że podczas gdy Led Zeppelin brzmiało jakby chcieli posiąść cały świat, a Black Sabbath jakby chcieli go wysadzić w powietrze, to Freddie w Stone Cold Crazy przypominał mu bardziej hiperaktywnego brzdąca biegającego w kółko po ogrodzie swoich rodziców przed popołudniową drzemką. I to porównanie idealnie oddaje ten tekstowy chaos. Słowa piosenki są wyrzucane przez Merkurego z prędkością karabinu maszynowego. Tekst to jaskrawa mieszanka. Mamy tu klimat gangsterski lat 20., Frediego śniącego, że jest Al Capone, uciekającego przed policją i strzelającego z gumowego pistoletu maszynowego. W oryginale pada kultowe sformułowanie Rubber Tommy Gun. Sam Brian May śmiał się, że tak naprawdę nie ma pojęcia, o czym dokładnie traktuje ten utwór, bo tekst był tak niesamowicie chaotyczny i chaotycznie melorecytowany. Ten kawałek ma też niezwykłe miejsce w historii koncertowej. Mało kto wie, że Stone Cold Crazy to najprawdopodobniej pierwsza piosenka, jaką Queen kiedykolwiek wykonało na żywo. Miało to miejsce w Truro City Hall w Cornwalli w sobotę 27 czerwca 1970 roku. Koncert organizowali znajomi matki Rogera Taylora, a całkowity dochód szedł na rzecz Czerwonego Krzyża. Na basie grał wtedy jeszcze Mike Gross, a plakaty wciąż zapowiadały występ grupy pod ich starą nazwą Smile. Niestety nie zachowało się żadne nagranie audio z tego debiutu. Zostały tylko wspomnienia, w tym jedno wyjątkowo zabawne wspomnienie Rogera Taylora. Perkusista patrzył po latach z dużym dystansem na ten wczesny występ w swoim rodzinnym hrabstwie i stwierdził szczerze, że Freddie nie miał wtedy jeszcze wypracowanej tej wielkiej techniki, którą zadziwił świat później. Roger powiedział: brzmiał wtedy trochę jak bardzo potężna owca. Skoro grali ten numer już w 1970 roku, dlaczego trafił na płytę dopiero 4 lata później? Brian May tłumaczył to prosto. Na pierwszych 2 albumach utwór ten po prostu nie pasował do przyjętego formatu i koncepcji artystycznej. Przeleżał w szufladzie, aż zespół dojrzał do zaprezentowania światu tak surowej energii. Gdy w lipcu 1974 roku weszli do Rockfield Studios w Walii, stworzyli prawdziwego brzmieniowego potwora. Od strony technicznej ta produkcja do dziś zachwyca. W wywiadzie z 2016 roku Brian May zdradził sekret tego niesamowicie ostrego, gryzącego brzmienia gitary. Na swojej legendarnej, własnoręcznie zbudowanej gitarze Red Special wyłączył poszczególne przetworniki tak, aby działały ze sobą w przeciwfazie. To wygenerowało charakterystyczny, niemal niezauważalny, ale stały szum i wyjątkowo chrupiący sound, który tak uwielbiają gitarzyści. Do tego doszło kultowe intro z naturalnym flażoletem na 7. progu niskiej struny E i gwałtownym obniżeniem stroju ramieniem vibrata. Szybkość i agresja całego zespołu wyprzedziły wiele rozwiązań, które kilka lat później stały się fundamentem speed i thrash metalu. Co ciekawe, ten wesoły, studyjny klimat uwieczniła też słynna 5. sesja BBC, nagrana 16 października 1974 roku.
Zespół wykorzystał wtedy podkład instrumentalny z albumu jako punkt wyjścia, ale Freddie nagrał zupełnie nową, niesamowicie żywiołową partię wokalną. Gdy wyimitowano to w programie Boba Harrisa, legendarny prezenter radiowy podsumował na antenie, że to najlepsza rzecz, jaką słyszał od bardzo długiego czasu. Nic dziwnego, że utwór ten stał się inspiracją dla wielu legendarnych muzyków ciężkiej sceny. John Norum, gitarzysta zespołu Europe, wspominał, że Stone Cold Crazy to jego absolutnie ulubiony utwór z płyty Sheer Heart Attack. Norum podkreślał, że riff był po prostu zabójczy, agresywny i niesamowicie szybki. Choć sam nie nazwałby całego Queen zespołem heavy metalowym z racji ich stylistycznej wszechstronności, to ten konkretny utwór uważa za 100% rasowy metal. Jednak największy hołd tej kompozycji oddała bez wątpienia Metallica. Byli absolutnymi psychofanami tego utworu. Nagrali jego cover w 1990 roku, a następnie wypuścili go jako kultową stronę B swojego przełomowego singla Enter Sandman. Za ten cover Metallica zdobyła w 1991 roku prestiżową nagrodę Grammy. To niesamowity paradoks historii rocka. Queen napisało piosenkę, za którą Metallica zgarnęła Grammy. Co ciekawe, James Hetfield zmienił nieco tekst. Zamiast niewinnego, komiksowego Rubber Tommy Gun od Frediego, Hetfield zaśpiewał z pełną metalową powagą My Fully Loaded Tommy Gun, czyli o w pełni naładowanej broni. Uznali najwyraźniej, że oryginalny tekst Queen nie był wystarczająco męski na standardy thrash metalu. Sam Hetfield wykonał ten utwór również na żywo z żyjącymi muzykami Queen podczas słynnego The Freddie Mercury Tribute Concert w 1992 roku na stadionie Wembley. Ale to nie jedyne wielkie nazwiska, które brały ten numer na warsztat. W 1991 roku lider Nine Inch Nails, Trent Reznor, stworzył genialny industrialny remix, w którym wplótł unikalne studyjne wpadki i odgłosy zespołu. Słychać tam nawet samego Frediego mówiącego na koniec ze studia That should have been a good take. Z kolei w 2005 roku powstał cover całkowicie odmienny od wszystkiego, co zrobili Queen czy Metallica. Alternatywny zespół Eleven połączył siły z liderem Queens of the Stone Age, Joshem Omim. Co zrobili? Drastycznie zwolnili tempo. Zmienili ten pędząco prototraszowy galop w ciężki, brudny, stoner rockowy i głęboki pustynny groove, udowadniając, że ten riff brzmi genialnie w każdej wersji. Podsumowując, Stone Cold Crazy to idealny dowód na to, jak genialnym, nieprzewidywalnym i wszechstronnym zespołem było Queen. Potrafili napisać piękną, cichą, wręcz intymną balladę jak Dear Friends, która zresztą na albumie sąsiaduje bezpośrednio z omawianym dziś utworem, a chwilę później rzucić słuchacza na kolana dwuminutowym punkowo-metalowym huraganem. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że materiał o tym utworze okazał się dla Was ciekawy i dowiedzieliście się czegoś nowego. Jeśli macie własne przemyślenia, ciekawostki albo chcecie podzielić się swoją opinią, koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Chętnie je przeczytam i dołączę do dyskusji. A jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. A jeśli chcielibyście dodatkowo wesprzeć rozwój kanału, możecie postawić mi wirtualną kawę. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Dziękuję za oglądanie i wysłuchanie tego materiału. Do usłyszenia w następnym odcinku.